Witam was. Witamy was wszystkich, całą duchową rodzinkę. Oczywiście soczek z gumy jagód musi być, bo bez tego nie ma. Witam wszystkich serdecznie i ciebie, synu. Witam cię też. Dzisiaj to żeśmy tak, smokli jak kury. O, On jak kokot, a ja jak kura. ale to cię nie zaczyna dziobać. Ja muszę hełm kupić. O, kur- Byliśmy na targu w Pyskowicach. No, tam się urodziłam, ale nie o to chodzi. I tak była kolejka, grzybów było dużo, nie? A myśmy ogórki kupowali. I ta jedna pani tak za mną mówi, dopiero teraz będzie kieszenie. Ja mówię, no ale to już piąte z kolei. Ach, ja mówię, no co zjemy, to trzeba uzupełnić, nie? W słoikach. No, a to ta pani była, co kiedyś ze mną pracowała na hucie, na Subnicy jeździła, nie? A, Ja ją ciągnę za rynką, a ona na mnie patrzy. Ja myślę, że mi chce, kurde, w twarz dać, nie? Ona mnie nie poznała. Ona mówi, no co, nie poznałaś mnie? Ja mówię, no Gerhard. O Jezus, ja cię nie poznała, tyś tak schudł. Wiesz co? Bo ty stracił zęby z przodu. Ja tylko tam kup się na odpuście, takie sztuczne. No widzisz, nie byli menika na odpuście, to jest to. Nie ma już odpustu chyba. No. No ale jakaś, kurde, pojadymy do rzeźni, kurde, to może od świni jakieś dostaną. Ty jest chyba chory. Dobra, to teraz wam powiem jeszcze, zanim przejdziemy do konkretów, jak Sebastian był mały. No, właśnie. Broda teraz. Ale właśnie, najwięcej było takich historii śmiesznych. I u teściowej i teścia tam byli goście z Niemczech i przywieźli te małże takie w puszce i w słoiczku. I ja to tak, no ja zawsze brałam odważne pierwsze na próbowanie, ale nie, to mi tak fuj. Nie, mówię nie. Ja dałam Sebastianowi, bo był mały, no tam pierwsze zjadł, nie? A na drugi dzień mi powiedział, weź mamo, nie dawaj mi już tych małych strzewiczków do jedzenia. Bo one mi nie smakują. To było fajne. Trzewiczki to są budki, jakby ktoś, to on tak mówił, nie dała mi już tych małych trzewiczków. A zawsze powiedział, nie ja, coś zrobiłem albo coś i no, on już nie chce, on już nie chce. Na siebie mówił, no, on już nie chce. I to tak do dzisiaj zostało z tym on i ona. No, on i ona. On nie chce, ona nie chce. To była piosenka, nie? Ona i on. Mhm. No. A pamiętasz w stanie wojennym, jak my poszli do rzeźnika na zakupy na kartki? Jak on się uwiesił ty lady i wow. Uncie bycia. A ona patrzy na mnie, mówi, co on chce? Ja mówię, no kiełbaskę. Uncie bycia. Nie mieli z nim. No. Uciekał, wszystko. Dobra. Przechodzimy. Aha, co jeszcze wam coś powiem. Chciałam wam tutaj powiedzieć o kołdrze Trines Natural Premium Bambo. My mamy akurat tą dużą, 2,20 na 2. I też tak powiedziałam, kołdra przecież kołdrze równa, nie? No nie. To właśnie było moje ten, że zawsze powiedziałam, już nie wierzę, no bo jak człowiek już kupi, ma takie, no to wiadomo później, że do psa my ci dali, nie? Te kołdry wszystkie. No ale tak było, no. Jeszcze chyba zapas mowy, jeszcze pora tam jest. No i to tak chciałam powiedzieć, że to jest tkanina bambusowa Trines, która pochłania o 60% więcej wilgoci niż bawełna. Włókno może lepiej kompensować różnice temperatur.
Nocna terapia naturalnymi włóknami bambusa. Tkanina bambusowa Trines idealnie w nocy oddycha, to się zgadza. Zimą ogrzewa, a latem chłodzi i tak idealnie jest. Wszystkie produkty Trines są zaawansowane technologicznie, to też jest prawda. Naturalne włókna Trines Bambo doskonale przepuszczają powietrze, zapewniają Twojemu organizmowi najbardziej komfortową temperaturę. Zgadza się. Ich naturalny aromat zapobiega tworzeniu się zbędnego zapachu. Kołdry Trines Natural Premium Bambo wypierzesz sobie bezpiecznie w 60 stopniach Celsjusza. Najlepiej spać nago pod kołdrą Trines Natural Premium Bambo. Kurczę, to bym całą noc nie spał i by mi się straszyli. A ty ani razu nago nie spał. Nie. No. Nie trzeba nawet ją ubierać. Odpada ci pranie poszewek, prasowanie poszewek i kupowanie poszewek. Ze względów wizualnych można ubrać w poszewkę. Ja zawsze ubieram, jeżeli o to chodzi. To ekskluzywna kołdra Trines Natural Premium Bambo. To jest kołdra z naturalnego bambusa. I jak się po cały czas śpi pod taką, to się kupuje i medyczną, nie medyczną, to jak taką, pod taką się śpi, to zaraz widać taką różnicę, jak nie wiem, no odczuwa się to normalnie, nie? Jest różnica. No. Ja się zawsze pociął pod kołdrami, czy nawet piowiną, zawsze człowiek cały mokry był, ale odkąd te kołdry też od niego mamy, to całkiem inaczej, kurczę. Śpisz se normalnie, to wszystko Nie, to ci jest tak. No to nie jesteś mokry ani nic, czy jak jest zimno, to też ci nie ma zimno, jest całkiem to inaczej w ogóle ta kołdra rzeczywiście też działa. To mnie też mocno zaskoczyło, nie? Z tą kołdrą. My tu też pora przed tym mieli, przerobili tych kołder, daj pokój. Koty wszyscy na tej śpią i na tych naszych i waszych. Jedna poduszka jeszcze przecież ta spierza, co też odwożył, co mi tu zrobił Eris wtedy, Boże święty. Ja mu ją zostawił, a on to wyczuł, że to chyba pierzą, to wywunił. Jak oni to rozkwasili, Polowanie wyglądało, tu wszędzie było pierze, aby tu kurde ktoś kury pochytał wszystkie. Wszędzie, to potem wiatr to wywił, kurde, na ogrodzie pierze, no po tych ścieżkach, wszędzie pierze leżało. No, było polowanie. Te mi zrobili, jak to kurczę rozharatali, wszystko wysuli, daj ten pokój. Ja to do dzisiaj wspominam. Co ja tu miał zamiatania i sprzątania. Te pierze wszędzie było. No ale te kołdry naprawdę dobre, bo to nie można powiedzieć. No. Też jak kogoś interesują taką kołdra, żeby się naprawdę nie pocić pod tym wszystkim, to też w opisie tylko sobie musicie zeskrolować na dół, tam niżej, tam znajdziecie też kody rabatowe do tych kołdrów, że będziecie mogli sobie je taniej kupić. No i sobie przy okazji też nie zapomnijcie w uwagach do zamówienia wpisać konkurs szamanem, bo to przy zakupie tego automatycznie będziecie mogli brać udział w konkursie, który teraz jest. I później zostawić nam komentarz do 24 grudnia, jakiś o tym produkcie, który zakupicie, obojętnie czy to kołdra, czy coś innego z tych produktów, bo tam jest więcej tego. Jakąś fajną historię, coś takiego, co przyjdzie do głowy i najlepszą historię będzie miała bon na 15 000 złotych do tego sklepu. Będzie po prostu ktoś wybrany i dostanie bon na 15 000 złotych już opłacony z podatkami, także na czysto i sam możecie wtedy z tego sklepu pobrać, co będziecie chcieli za ta kwota. To wszystko w opisie, taki prawy dziubek, kliknąć, tam się opis rozwinie i tam wszystko znajdziecie. Tylko tak mówię, do kołdry trzeba troszeczkę na dół zeskrolować. A nic nie wyskoczyło. Chłopak. Coś kliknął w prawy dziubek. Ja, nic nie wyskoczyło. A, bo to był lewy, kurde, bo nam prawy stamtąd. Jak ci wyskoczy, to będziesz uciekać. Wyskoczy chłopak z andzybańskiej budy. No, czytałeś to od moich myśli. Co? Chłopak z andzybańskiej budki. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o wpływie tych energii, co schodzą, słonecznych wybuchów na zdrowie. Tak mniej więcej. To jest od Stefana Byrnsa. Z YouTube zresztą.
To lubię zawsze słuchać, bo to ciekawie tam opowiada. Ja to pisałam wczoraj, no więc to było przedwczoraj. Wczoraj i mówię tak, że wczoraj 7.10, no bo to wczoraj pisałam sobie. Było absolutne szaleństwo. Burza słoneczna uderzyła w ziemię, wywołując burzę geomagnetyczną G3. Wydawało się, że wzmocniło to huragan Milton, ponieważ przeszedł do kategorii drugiej, a później z kategorii drugiej do piątej, w niecałe 12 godzin. I dokładnie wtedy, gdy burza uderzyła w ziemię, w tym samym czasie ze Słońca wystrzelił rozbłysk klasy X o czasie trwania 2,1, wywołując kolejną burzę słoneczną w naszej odległości. A wydarzyło się to dokładnie wtedy, gdy kometa Shu-Chinan pojawiła się przed Ziemią i tak otrzymaliśmy wyrównanie ziemskiej komety ze Słońcem, które przypadkowo stało się to z tak długim czasem trwania rozbłysku 2,1, jednego z najbardziej znaczących rozbłysków słonecznych w tym cyklu słonecznym, 2 razy silniejszym niż oczekiwano, najsilniejszym od ponad 2 dekad. Jeżeli w Ziemię uderza burza geomagnetyczna, to wzmacnia ten huragan Milton i elektryzuje globalny obwód elektryczny. A kiedy masz potężny cyklon tropikalny, taki jak huragan Milton, masz bardzo silne pole elektryczne i bardzo duży potencjał elektryczny. I tak uzyskuje się silniejszy przewód energii, łączący troposferę z jonosferą. Więc wydaje się, że ta burza geomagnetyczna przyczyniła się do szybkiego wzmocnienia huraganu Milton. A teraz mamy nową burzę słoneczną nadchodzącą w chwili, gdy huragan Milton ma uderzyć na Florydę. Wczesnym rankiem w czwartek około 1:00 rano, czyli 10 października. Mamy pierwszą i najsilniejszą z 2 nowych burz słonecznych, których oczekujemy, że uderzą dokładnie w momencie, gdy huragan Milton ma dotrzeć na ląd, a na Florydzie jest nasz koronograf, więc możemy je zobaczyć. 2 nowe burze słoneczne, które wystrzeliły ze Słońca, a także kometa Shu-Shin-Shan, pojawiająca się na koronografie SOHO. Więc to jest fenomenalne, ponieważ w tej chwili kometa ta przelatuje pomiędzy Słońcem a Ziemią. Mamy więc pierwszy wyrzut masy wystrzelony z 2 długotrwałych rozbłysków klasy X o średnicy 0,1, który miał miejsce wczoraj i był skierowany na Ziemię. Został wystrzelony również drugi chroniczny wyrzut masy, który pochodził z włókien plazmowych, na którym stabilizuje się Słońce. Oba te wyrzuty pojawiają się w momencie pojawienia się komety Shu-Shan i rozpoczęcia przesuwania się przed Ziemią, pomiędzy Ziemią a Słońcem. Więc jest to pierwsza burza słoneczna, ta silniejsza, która ma uderzyć. Spodziewana jest około 10 października, kiedy huragan Milton dotrze na ląd, co może jeszcze bardziej wzmocnić tę burzę, zintensyfikować ją w tym krytycznym momencie. Zobaczmy, kiedy uderza ta burza słoneczna, a następnie będziemy mieli kolejne włókno plazmowe, które potencjalnie może również przetoczyć się i uderzyć w Ziemię około 11 października. Najnowsze zdjęcia Słońca o jasności 131 angstremów i dzięki czemu możemy zobaczyć rozbłysk klasy 2,1x wystrzelony z grupy plam słonecznych 3842. A te plamy mają też numery. Te grupy to są plamy.
Wyrzut masy, który wystrzelił, przemieszcza się z bardzo dużą szybkością. Można zobaczyć tam gęstość plazmy i jak szybko to się dzieje. Rozchodzi się, jest również dokładne w jednej linii z płaszczyzną ekliptyki, czyli płaszczyzną Ziemi i Słońca. Więc to jest strzał w kwadracie. Było tam też włókno plazmowe, które uległo destabilizacji. Oto najnowsza intensywność dla Słońca. Pokazuje nam plamy słoneczne po stronie skierowanej w stronę Ziemi. Jest tam sporo plam słonecznych. Grupa plam dała nam 3 rozbłyski klasy X na swojej rotacji zwróconej w stronę Ziemi. Teraz mamy tę nową grupę plam obracającą się w centralnej strefie uderzenia. Wpływ rozbłysków na zdrowie. Bioelektryczność jest najwyższą siłą zarządzającą naszym zdrowiem i naszym dobrym samopoczuciem. Większość podstawowego DNA to antena fraktalna DNA. Jest superprowadząca, dlatego że dobrze przewodzi ze względu na obecność wolnych elektronów w strukturach par zasad i każdy zna znaczenie DNA. Wydaje się, że te pola elektromagnetyczne są planem, z którego DNA następnie odczytuje, bo DNA jest wysoce przewodzące. Łączy te pola elektromagnetyczne. Wolne elektrony mogą się poruszać w jego strukturze, łącząc się z bardzo szeroką częstotliwością widma świateł z niektórych fal o najniższej częstotliwości, takich jak rezonans Schumana przy 78 Hz i trochę wyżej, aż do góry, i dalej promieniowanie jonizujące, ponieważ powiedzmy prześwietlenie rentgenowskie gdy trafi w DNA, spowoduje to pojedyncze lub podwójne pęknięcie nici. To DNA, mamy w DNA nici łączące, wiadomo, więc łączy się z całymi mikrofalami spektrum. Teraz jest mnóstwo energii mikrofalowej w naszym środowisku ze względu na rozprzestrzenianie się częstotliwości radiowych, sieci komórkowych, Wi-Fi, rzeczy tego rodzaju, a pola magnetyczne z łatwością omijają błony komórkowe. Więc zmienne pole magnetyczne, w którym się znajdujesz, jest ziemskim polem magnetycznym, które jest fluktuacją rezonansów Schumana i pulsacji geomagnetycznych. To także wszystkie te pola elektromagnetyczne i częstotliwości mikrofalowe, które przecinają błonę komórkową i będą bezpośrednio oddziaływać z DNA, wpływając na to, co zdecyduje się zrobić, jakie białka zdecyduje stworzyć, a to powoduje całą kaskadę w Twoim organizmie, wpływającą na Twoje zdrowie i na dobre samopoczucie. Zatem istnieje wiele dowodów na to, że rozregulowanie Twojego biopola i ogólnie zbyt duży, niespójny przepływ energii w Twoim środowisku może wyzwalać rzeczy takie jak rak. Bioelektryczność jest najważniejszą siłą w całej biologii, a w przypadku bioelektromagnetyzmu mniej często znaczy więcej. Mózg ma pole magnetyczne i jego siła w pikoteslach wynosi 1 pikotesli, a siła pola magnetycznego serca wytwarzanego przez serce wynosi około 100 pikotesli. Są to pola, które organizują informacje w naszym ciele, a także wydają instrukcje naszym komórkom, ponieważ nasze pole serca jest w stanie przejść dalej niż nasze ciało, by osiągnęło poziom 2 i więcej, ale nadal można go zmierzyć
więc każda pojedyncza komórka utrzymuje impuls informacji z serca w każdej sekundzie. Zawiera to ogromną ilość informacji, także informacji emocjonalnych i dlatego jest tak bardzo ważne, aby wykonać pracę emocjonalną i upewnić się, że masz kontakt ze swoimi emocjami. Nie tylko w teraźniejszości, ale także popracować nad rozwiązaniem traumy z przeszłości, ponieważ może to spowodować zmianę biopola i zmianę jego częstotliwości. Stanie się bardziej zharmonizowane, spójne, a tym samym poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie, a być może pozbycie się chorób przewlekłych. Istnieje niezliczona ilość raportów o ludziach, którzy przeszli przez ten proces i w rezultacie odkryli prawie uzdrowienie oraz zdrowie i dobre samopoczucie. Hałas miejski ma moc. Również sygnały sieciowe i komórkowe mają znacznie większą siłę niż pole magnetyczne mózgu i pole magnetyczne serca. Dla porównania mamy akcelerator czystek w CERN, który jest jak pole magnetyczne Ziemi o wartości 1 Tesli, około 23 000 do 67 000 nanotesli, a 1 nanotesla to 1000 pikotesli. Więc widzimy, że są one nieco słabsze od ziemskiego pola magnetycznego niż szum miejski, ale ważna jest skala, ponieważ pola magnetyczne nadal mogą być bardzo potężne w zależności od skali, na której działają. Więc na przykład pole pikotesli, takie jak pole serca lub pole mózgu lub rezonans Schumana, które również znajdują się w tym zakresie, mogą wywierać całkiem sporo siły na elektronie, który może następnie zmienić sporo rzeczy w organizmie. Na przykład enzymy naprawiające DNA działają w oparciu o wolne elektrony, więc te elektrony ponownie przemieszczają się przez DNA. Jest ono wysoce przewodzące. Jest gospodarzem całej masy tych wolnych elektronów. Jego struktura par zasad i pola magnetyczne indukują prądy w obwodach elektrycznych. Jest to prawo Faradaya. Więc jeśli masz te zmienne pola magnetyczne, które zmieniają się jak podczas burzy geomagnetycznej lub na przykład z twojego otoczenia lub z twojego mózgu i serca. Typowe objawy dysfunkcji zdrowia bioelektrycznego, neurodegradacja, choroby autoimmunologiczne, problemy emocjonalne i wiele innych i gorszych. Sam autor, właśnie ten Stefan Berns, pokazał nam buty, które nosi. Są to buty uziemiające, ponieważ jeżeli cały dzień się człowiek nie uziemia, to może w tych butach chodzić. I także jak chodzi się po chodniku, czy po sklepie, czy gdziekolwiek, no to ma takie buty uziemiające. Bardzo to dużo wnosi do organizmu. Problemy także zdrowotne występują z jelitami, nieszczelne jelita występują, problemy z perystaltyką jelit, wrzody, ból, problemy hormonalne, zmęczenie, depresja, lęk, autyzm, psychoza, problemy ze snem i reakcją, niepokój, mgła mózgowa i duże wahania nastroju. Rozmyślanie o wszystkich rzeczach to typowe objawy dysfunkcji zdrowia bioelektrycznego oraz problemy wątrobowe, problemy z nerkami, no i wiadomo, że może się pojawić rak. Dlatego powinna być spójność w myśleniu. Ważne jest to też, co jesz i jakie substancje chemiczne są zawarte w tym jedzeniu. Czy dobrze śpisz? Czy masz normalny rytm dobowy? Co pijesz? Wszystko to wpływa na
bioelektryczność w naszym ciele. W czaszce, przepraszam, i mózgu dominuje częstotliwość rezonansu 10 Hz i działa na prądy stałe. Zazwyczaj serce ma 60 uderzeń na minutę. I jeżeli otrzymujesz naprawdę silny impuls herców, wtedy serce również działa na prąd stały. DNA jest anteną fraktalną, przez którą przechodzą fale radiowe. Siły elektromagnetyczne działają na żywe tkanki. Jednak na naszą bioelektryczność wpływają też rzeczy z zewnątrz, jak promieniowanie elektromagnetyczne, i wtedy mamy takie występują problemy jak bóle głowy, trudności w koncentracji, utrata pamięci, drażliwość, problemy skórne, zawroty głowy, trudności w poruszaniu się, brak snu, zaburzenia snu. Zaburzenia słuchu, depresja, problemy sercowo-naczyniowe, utrata apetytu, nudności. Wszystko to jest związane z powszechnym wykorzystaniem częstotliwości komórkowych. Wszystko w mieszkaniu emituje jakąś częstotliwość, na przykład telewizor, sygnały GPS, Wi-Fi. Sygnały do Celio dochodzą z zewnątrz wszystkich Twoich inteligentnych urządzeń, Twojego telefonu. Dobrze jest połączyć się z siecią Ethernet, jeśli możesz. Wtedy nie trzeba korzystać z Wi-Fi. Telefon trzymać w trybie samolotowym przez cały czas, jeśli to możliwe. Nie chodzić z telefonem w kieszeni, szczególnie w pobliżu narządów rozrodczych. Nie trzymać w kieszonce, tuż przy sercu i nie trzymać przy głowie. No jak rozmawiamy, bo to albo na głośno mówiącym, albo na tych słuchawkach przewodowych. Tych rzeczy nie można lekceważyć. To obecnie największe zakłócenia w naszej bioelektryczności. Uziemniać się, starać się chodzić boso, jak to tylko możliwe najczęściej. Gdy występuje burza magnetyczna, nie pić za dużo kawy, bo to wszystko podnosi nam i ciśnienie, i puls. Wszystko, co zwiększa tętno, odłożyć, na przykład jak palenie papierosów. Należy pić herbatkę rumiankową przed snem. Ona nas uspokaja. Mamy też dużo, jak autor mówi, grzybów leczniczych, które optymalizują i modelują autonomiczny układ nerwowy. Do nich należy reishi, podał też ashwagandhę, bo jeżeli już mamy problemy z kortyzolem, które produkują nadnercza, i z melatoniną, która produkuje szyszynka, to jeżeli jest to ten rozbłysk i przychodzi te promieniowanie, to jeszcze wszystko nam rośnie w górę, jeszcze więcej tego. To o tym musimy pamiętać. Przez to autor podaje, że pić herbatki i mieszanki uspokajające ziołowe wtedy. No a my też cały czas uczulamy, nie? To nosimy. Bo jak dużo ludzi pisze, tak czytam komentarze, że ma zawroty głowy albo coś, odpukać. Nie miałam nigdy zawrotów głowy. No więc to musi działać, bo ja tego nie miałam, nie? Ani To samo też nie. Tego nie zauważyłem. I to jednak działa. Może mi ktoś mówić, czy chce, czy nie. To niech nie mówi, bo no widzę po tym, jak piszą ludzie, jakie mają dolegliwości. Jednak jak człowiek pomyśli, aha, bo i duży mam przy sobie zawsze i ten mały, nie? Zawsze idzie ze mną, tam gdzie ja, nie? Gdzie my, gdzie ja. Ja się tu śmiał, bo Gargamel tak wyrobił, wiesz? Ktoś słyszał. No, on tu kurde lotał jak kurde dookoła, kurde szalony. To Nie Denis, wiem, tego zgrabiaka jest. No ja był Gargamel, nie? Bo on mnie podrobił. Coś słyszałem właśnie tam. No, nawet łeb do taszy wsadził, kurde. Pooglądać, co tam w środku.
A do tego uziemienia jeszcze co ci powiem, kiedyś były, dawno temu były buty takie ze skóry i w środku przez ta podeszwa były wsadzane takie metalowe bolce do środka. I potem jak chodziłeś w tych butach, to miałeś kontakt od razu z ziemią. To było przewodzenie. No ale później oczywiście wymyślili naturalne buty, takie co teraz mamy, naturalne, które już tych bolców nie mają, także nie ma całkowicie tego uziemienia, bo to nie przechodzi, ale kiedyś normalnie w podeszwy były takie malutkie bolce wkładane, to było praktycznie na całą stopa poukładane, po to, żeby właśnie się uziemiać. I jak się chodziło w tych butach, to normalnie się mogłeś uziemiać. No ale już tego oczywiście nie ma. A w dzisiejszych butach tego nie zrobisz, bo jak masz te z tej gumy, jeśli się tak zginają jak chodzisz, to by ci te bolce cały czas stopa dziobały. I to samo było laski, które mieli ludzie, takie co się nosiło kiedyś, jak to na tych filmach widać, te bogate zawsze z taką laską ozdobną idzie, to one miały góra metalowo i dół metalowy, a bardzo często przez środek szedł jeszcze pręt metalowy. Przez sam środek, żeby to miało kontakt. No a dzisiaj laski to samo, nie ma tego w środku, a jak już jest, to jeszcze naklejają taką gumkę ci na dół, żeby ci nie tupała jak idziesz. A zawsze spód był metalowy i góra metalowo i bardzo często jeszcze przez środek też szedł drut. To było też do uziemiania. Tak jest. No ale No, jeszcze autor wspomina, żeby czasem, jak to inni robią, jak mają prześcieradła czy coś i podłączają się do uziemnienia, do gniazdka, żeby tego nie robić, bo w tym uziemnieniu w gniazdku jest bardzo dużo zanieczyszczeń z tego prądu, z energii. Żeby tego nie robić, no nie wiem. może tak być, bo bardzo dużo jest teraz zasilaczy impulsowych tak zwanych, a one robią tak zwany odrzut energii i to wraca z powrotem przez gniazdko, także może coś takiego być, ale też zależy od dystansu tego uziemienia, nie? Jak to tam jest robione, no ale takie zwykłe gniazdko w bloku, no to może przejść tam przez pora pięter, nie? To jest coś innego przy domu, bo ja na przykład mam pod uziemienie normalny drut i rura miedzianą wbito w ziemię. To jest 1,5 metra wbito do ziemi i do tej rury miedzianej mam osobny drut podpięty, który sobie idzie przez okno i idzie koło łóżka, tam jest pod łóżko podpięte i idzie później jeszcze dalej, nie? W różne inne miejsca. Ale to tam w bloku się nie zrobi. Właśnie o innym tam, żeby można się było uziemnić, ale to już na wolnej przestrzeni, żeby coś wypuścić niby przez okno tam, czy przez mur, nie wiem. To można jeszcze na rura z wodą dać, nie? Na przykład jak masz, można sobie tam kabel owinąć wokół tego, to też jest uziemienie, bo to idzie do ziemi prędzej czy później. O ile jest metalowo, a nie plastikowo. Jak jest plastikowo, no to już nie owinął. Kaloryfery to samo, nie? Też na kaloryfer można owinąć, no ale to musi być tak owinięte zaś, żeby był kontakt, bo jak jest farba na tym, to też ci będzie izolować i to ci nic nie da. Także no, są różne sposoby, nie? Które idzie jeszcze wykorzystać dodatkowo, no ale trzeba pokombinować niekiedy. I to jest taki sposób, co wiem, że to działa. To, co mamy, to, co nosimy. No, to działa. No, To jest ja tego w ogóle nie no, to niewidoczne, ale to działa, to ochrania. Bo jeszcze idzie z Ziemi promieniowanie Schumana, to wszystko leci, bo to wszystko szaleje. No, to ci neutralizuje to ci stabilizuje twoja energia wokół, nie? Po prostu ci to robi tak, żeby cała twoja energia była w tak zwanej kupie, żeby ci nic nie rozpraszało i tak dalej. No. Tak to po prostu działo. No i nawet sama widziałam na interview, bo to jest też połączony, to są koledzy, tam występuje ten Dieter Braus. To właśnie też z takim jednym występował kolegą, naukowcem i też miał amerykański jakiś odpromiennik, taki, no, absorber, no. To jest naprawdę bardzo duży specjalista, jak chodzi o to, bo co on o szyszynce wszystko nie rozwinął tych tematów, to jest naprawdę porządny gość w tym temacie. No i też tam różne rzeczy powynajdywał, ale miał masa problemów też przez to, bo wiadomo, nie? Masa, ale on dostał Nagrodę Nobla, nie? Jakby nie było. On skonstruował jedne bardzo ładne urządzenie, ale no, cena też jest, no, auto kupisz za to już. Buduje swój rezonans Schumana. W takim miejscu, gdzie nie ma zakłóceń, nic, nie? Tak.
Tylko strasznie drogie. Ja kiedyś szukałem tego na Cyna, no to nie wiem, czekaj, ile to 30 czy 40 tysięcy to chyba wychodziło na nasze. Ale teraz nie jestem pewny, gdzieś coś koło tego. No to już 2-3 lata temu chyba na to patrzył za tym, bo to wtedy o tym też słyszałem. No, także to już konkretna cena, ale no wynalazł, nie? Dał radę takie coś zrobić. No, ważne jest, żeby się uziemiać. A jak nie, no to co się dowiedziałam, to od tego to można moczyć nogi w soli kłodawskiej w garści. Ale nie dłużej jak pół godziny, to już mówiłam o tym. Nie? No przypomnienie takie. No, a jak nie, to po prostu kto ma nosić po prostu sobie te absorbery, a nie żeby one w szufladzie leżały. Nie, to nie, one działają. Wbrew wszystkiemu. No ale wiesz, dużo ludzi jest takich, którzy kupią i położą gdzieś do szuflady i zapomną. No i to tam se leży, nie? Zamiast to nosić. No jak to chce, jak to woli, no. No, dlatego przypominam, bo już nieraz później widziałem komentarze, a ja dzięki za przypomnienie, bo miałem to i gdzieś to tam leży, położyłem i zapomniałem, no. No, tak Tak, trzeba przypominać po prostu, że jak macie, to używajcie tego, a szczególnie teraz właśnie przy tych rozbłyskach słonecznych, bo to też dużo pomaga. No bo się dzieje, no. Obecnie ta sytuacja na świecie, nie? No wszystko się naraz dzieje. Teraz dzisiaj słyszałem w USA Walmart, te sklepy, co tam mają, całe mięso i cały nabiał, wszystko jest wycofane. Nie ma, nie kupisz. I pytając menadżerów czemu, oni powiedzieli, że nie wiedzą. Dostali prykaz z góry, że mają wszystko wycofać ze sklepu, ale czemu? Nie wiadomo. No i nie kupisz. No. To w różnych stanach, bo czytałem właśnie w Kanadzie chyba gdzieś tam jeszcze, kurczę, w Tennessee na pewno, nawet chyba w Nowym Jorku, w Kalifornii, no, No tak bo mocno. nic co zrobić, no wiadomo, żeby ludzie nie mieli normalnego pożywienia, takiego swojego w ogóle, zabronić chcą, nie? No to na pewno, no ale wiesz, no to co tam jeszcze w takich marketach jest, nie wszystko zawsze jest optymalne z tego i że to jeszcze to wycofali, no to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, jaki będzie powód tego, nie? Właśnie. Jaki wyjdzie, bo to jest na świeżo właśnie No, teraz. to jest walka dwóch stron, nie? Ciemnej i jasnej, nie wiadomo od kogo to jest ruch teraz, nie? No, i to mnie ciekawi teraz, jaki będzie pretekst na to. To wymyślą. Patrzenie się znajdzie, a prawda się okaże. Jakoś bajeczka będzie fajnie wymyślona, to już jestem ciekawy na to. No to teraz w sumie przed chwilą czytałem jeszcze, nim zadzwoniłaś właśnie o tym, bo tam głośno się o tym zrobiło. Tak samo jak ten Także... cały czas mi przed oczami stał z tą myszką Miki, nie? Kurde, czemu ta myszka Miki na tym zegarze, nie? Tego spięta, nie? Rączki ma i te nogi. No dobra, 2.10, a co jeszcze? No, a tu w końcu odpowiedź sama przyszła wczoraj. Objaśnienie, obrazek, objaśnienie, wszystko. No właśnie, no, to tak jest. No. Tego to przychodzi samemu zawsze. Wszystko po kolei. No, dobrze. I w jednym i w drugim. Naprawdę, to tak wyjaśniło wczoraj wszystko, co jest niemożliwe. No, trzeba być cierpliwym, nie? Wszystko przyjdzie w swoim czasie, jak to mówią. Nic na siłę. Bo też nie wszyscy są przebudzeni, nie wszyscy takie rzeczy widzą, nie wszyscy to rozumią, ale to każdy potrzebuje swojego czasu, każdy, no, przychodzi swoja pora, nie? Kiedy to po prostu dzieje. Powiesz komuś, to buchnie śmiechem. To i już. Co ty tam bierzesz, ty? No, szczególnie co tam bierzesz. No. Za jakiś czas się przechodzą. Czyli nagle powiem, sorry. Ja już takie przypadki miałem właśnie ludzi, którzy też tego dali, kiedyś to tam zobaczyłem, bzdury, a teraz tam gdzieś minęło 3, 4, 5 lat, nagle powraca ten ktoś i mówi, kurczę, ja się wtedy z ciebie śmiałem, a ty miałeś rację. Obudził się. Trwało to 4-5 lat, ale się obudził. No też to dobrze, że się obudził. No, także no, to już miałem kilka takich przypadków, widziałem, no, także...
Bo jak człowiek dojdzie do tych wniosków, to już i same się nasuwają, i pytania, i odpowiedzi przychodzą, to jest niemożliwe. No bo wiesz, jak coś widzisz tego, no to ja zawsze mówię, szukaj dalej, są. Ode mnie może usłyszeć, czy ciebie może usłyszeć jakiś pora słów. No i niekoniecznie, że musi, wiesz, od razu wyśmieć, ale ja bym powiedział, poszukaj sam dalej. Poświęć chwilę czasu, poszperej, zobaczysz. Mhm. Tylko Proste, ludzie nie? są leniwi, wiesz, nie chce im się szukać. A no to Może niektórzy swoje. nie mają to swoje- czasu też, nie? To jest też fakt. Bo tu trzeba, wiadomo, czemu. Jak chomik w kółeczku, nie? Nie ma czasu, ja to rozumiem. Dlatego, No wiesz, ja niekiedy robiłem filmy takie też krótsze o ziołach. Niektóre miały jedno 8 minut, 10 minut gdzieś tam tego i tak wiesz, starałem się to skompaktowo wszystko powiedzieć. Ale zdarzały mi się też i komentarze, że ktoś tylko widocznie tytuł przeczytał i mi napisał w komentarzu, a weź mi napisz, na co to dokładnie jest i jak to stosować. a I powiedzieć, cały film o tym był, nie? Wszystko było powiedziane, ale nie było tych 10 minut, żeby ten film zobaczyć, zrozumieć, zapamiętać, tylko weź mi podaj gotowca w komentarzu. No to po co bym ten film robił, jak teraz mam jeszcze odpisywać, jak to zrobić, no jak tam wszystko w tym było, nie? i tu jest taki myk, że jak idziesz teraz do sklepu zielackiego i się zapytasz, na co to jest, nie powiedzą To ci nie powiem. No, Nie bo ma nie mogą. opisu, nie ma opisu, nie ma nic. Jest pusto. Dlatego Tak? powinniśmy te tak. książki i tak dalej, to wszystko ziołowe mieć, żeby się No. uczyć. Ja też powiedziałem, Dokładnie. uczymy się całe życie. Nawet jak i kupujesz przecież niekiedy przez internet, to też nie masz opisu już na co, jak tego, tylko masz to i kup se, nie? A co z tym zrobisz, to już ich nie obchodzi. Mhm. Ty musisz wiedzieć. Ale I zawsze to dla jest tak, że to wpadnie w ręce. No kurczę, no zawsze to jest tak, że to wpadnie. No, dla mnie to jest bardzo dziwny przepis, bo ktoś może kupić, nie do końca wie, a to powinno być z góry uregulowane, że powinno być napisane, że tyle i tyle tego możesz wziąć i tyle. A jak tego brakuje, ktoś może na przykład za dużo wziąć. Mm. I to też może nie być korzystne, dlatego dla mnie ten przepis jest bardzo dziki, bo jak tak przecież czy wszyscy o nas martwią, tak, No to dobrze do tego, nie? żeby nam się nic nie stało, to dlaczego w takich kluczowych rzeczach takie rzeczy znikają? No, bo to Bo to dobrze są do tego. ważne. Mm. No. I tak nie do końca też, bo było to badane do sklepu zielackiego, naturopatka nasza, znana, powiedziała, że te zioła to są tyle zero prawie działania. No to zastanówmy się, jak No kupi... wiesz, No tak, bo później ktoś kupi i powie, o nie zadziałało. No ale czemu, gdzie to kupiłeś? Źródło i skład. Czytajcie ludzie, źródło i skład. tak, ale no też nie wszystkie, bo są firmy, które jeszcze no, naprawdę mają dobry produkt, ale jest jeszcze drugie dno tego, co mówisz, bo niektórzy kupią, zrobią jedna, dwie herbatki i oczekują efektu. Nie. Gdzie teraz na przykład 30 czy 40 lat ten ktoś jadł najgorszy syf, jaki był, z największą chemią i on oczekuje, że po jednych, dwóch herbatkach czy jakichś tam innych kapsułkach mu wszystko przejdzie i on będzie cudownie nowonarodzony. Mhm. No nie róbmy z siebie głupa, bo to tak nie zadziało. Mhm. Zioła w ogóle działania mają po 2 tygodniach w ogóle, nie? Stosowania. Minimum, no. No. Są i takie, że szybciej Że- zadziałają, ale ogólnie przy chronicznych rzeczach, przy tym to potrzeba czasu. Mhm. Kiedy nawet i mowa o 3 miesiącach, że jakieś pierwsze efekty możesz zobaczyć. Także to różnie bywa. No ale wiesz, dużo jest takich, którzy myślą, że to zadziała jak magiczna kapsułka. Wypije jedna szklanka i czeka, i nic się nie dzieje i powie, no nie działo. Także no wiesz, tych 30-40 lat jedzenia śmieci się nie da cofnąć jedną szklanką herbaty. Mhm. To takie coś to nie istnieje. A jedną szklanką spirytusu się zadzieje coś, nie? No nie macie. Zaczniesz tak chodzić. O... Nie zawsze. Czy jeszcze będziesz żyć, to nie wiem.
Ach ja, tak to jest, niestety. No. Dobrze, to myślę, że ten odcinek chyba zakończymy, nie? Bo się już długi zrobił. Dobra, to dziękuję wam za kolejny wywiad. Dziękujemy, że byliście z nami. No, dzięki wam wszystkim Tak, za bajeczki, słuchanie. Życzymy miłego dnia. tak, my Miłujcie też. się, jednoczcie się i kochajcie się. Ale jedni odchodzą na przykład z takich przyjaciół czy znajomych, co mieliśmy, a drudzy przychodzą. I to się teraz dzieje naocznie. I związki się rozpadają, no bo nie pasują do siebie. Otóż to. Mhm. Wszystko się na nowo sortuje, nie? Mhm. No, w poniedziałek jedni goście, we wtorek drudzy goście. I tak leci, kurde. No. No nie, świadomi, nie, ludzie, no. No to masz tematy, nie? Mm. Mhm. Dobrze, dzięki wam wszystkim za obejrzenie. Jeżeli was coś interesuje z tych produktów, tak jak mówiłem, ten prawy dziubek trzeba kliknąć i tam się opis rozwinie. Nie lewy dziubek, tylko prawy dziubek. Ja pomylił, widzisz. Ja lepiej nacisnął i nic się nie działo. Tak jak cię ugryzę. Co się zadzieje? Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Ej. Pa, pa.